To całe zło tak naprawdę się zaczęło po 2011, po moim wypadku, którego byłam udziałem, i nachodziło tak stopniowo. To nie była od razu diagnoza i takie boom, tylko po prostu stopniowo od tego października 2011 choroba zaczęła dawać o sobie znak. Tak. Zaczęło się od czegoś, co było mi trudne do zdiagnozowania. Myślałam, że mam alergię na jeden z kontrastów, który był mi podany w ramach rezonansu. To nie mijało, myślałam, że jest to nawrót nowotworu. Pracowałam w sklepie spożywczym. Już nie tutaj w Polsce, ale już za granicą, tak? Kiedy zaczęłam 14 lat temu tam pracować, okazało się, że chyba jestem do niczego. Tak bym to ujęła. Czyli bóle kręgosłupa dosilne, po tygodniu bardzo silne bóle rąk. Myślałam, że nadwyrężyłam, gdzieś może stawy, że to przejdzie, tak? Ale to nie przechodziło. No, nie wiedziałam, skąd to się wszystko bierze. Do tego wyjazd za granicę, wszystko nowe środowisko i kolejny ból. Gdzie z tym się udać? Co zrobić? Więc wróciłam tu do Polski na chwilkę diagnozować się i okazało się, że mam jakieś zmiany w odcinku szyjnym, które mogą powodować, dawać takie objawy. Bardzo długo szukałam, bo szukałam przez 1,5 roku w kilku ośrodkach neurochirurgicznych na terenie Polski. Szukałam pomocy na Ukrainie. Napisałam do profesora do Stanów, który mi bardzo szybciutko odpowiedział, chyba w ciągu 30 godzin, że podejrzewa, że mnie o jamistość rdzenia. I tą diagnozę potwierdził ostatecznie profesor Parker w Paryżu. To była droga przez mękę, bo ja, żeby sprawdzić mój kręgosłup, odcinek piersiowy, to byłam u 3 specjalistów i u 3 specjalistów płakałam. Mówiłam, że nie mogę się położyć na plecach, że to jest niemożliwe, żebym ja nawet nie mogła ręką tego dotknąć, tego kawałka. No i wtedy słyszałam za każdym razem, proszę iść do psychologa. Damy pani leki na uspokojenie, może one pomogą. Ja sama usłyszałam od mojego lekarza rodzinnego, nie wiem, co to za choroba, nie wiem, co z tobą zrobić. Poszukaj lekarza, który się na tym zna, a ja wyślę do niego list i cię zapiszemy na wizytę. Więc to jest wiele prób, to jest czytanie i znowu szukanie. Zespół Chiari i jamistość rdzenia można powiedzieć, że są trudne do zdiagnozowania, ale to zależy, z jakiej perspektywy się patrzy. Bo jeśli wziąć pod uwagę perspektywę pacjenta, który szuka pomocy z powodu różnych często niespecyficznych dolegliwości, to znalezienie lekarza, który nakieruje na właściwą diagnostykę, może być problemem. Natomiast sama diagnostyka, którą trzeba zrobić, jest dość prosta, bo zazwyczaj ogranicza się do wykonania rezonansu magnetycznego głowy i szyi, potem całego kręgosłupa, więc można powiedzieć, na jednym aparacie badawczym, czyli rezonansu magnetycznego, można wszystko stwierdzić. Problem największy jest w tym, żeby znaleźć lekarza, który domyśli się, wpadnie na to, że to może być właśnie to. Lekarz nie błądził, bo to na moją prośbę wykonane zostało MRI odpłatnie po 1,5 roku życia w bólu. Bolała mnie głowa i kark, przewlekle, cały czas, noc i dzień, bez przerwy. Ta diagnoza była dla mnie szokiem. O tyle, ponieważ zaczęłam się uczyć na temat tej choroby. Natomiast profesor Parker powiedział coś takiego i to mnie strasznie zdołowało, nie ukrywam. Powiedział, że powinnam zaadoptować sobie mieszkanie pod kątem wózka. Ciężko było dzieciom. Młodsza miała wtedy 9 lat, starsza miała lat 14, więc im było bardzo ciężko patrzeć na to, jak ja cierpię, aczkolwiek zupełnie tego nie rozumiały. Tak? W ogóle nasza choroba jest nierozumiana przez otoczenie, no bo jak może boleć tak, że my nie możemy chodzić, czy nie możemy rąk podnosić, czy nawet z łóżka zejść nie możemy, tak? Natomiast
Dziewczynki jeszcze próbowały to zrozumieć. Gorzej z partnerem, który się dziwił. Na początku jeszcze rozumiał. Potem przychodzi taki moment, że jest wątpienie, tak? Mam wierzyć czy nie wierzyć? I to jest zupełnie ludzkie uczucie. Ja nie mówię, że nie. Jest to ciężkie, szczególnie jak ma się dzieci. Ja mam 2 synów, jeden już jest dorosły, 18-letni, drugi ma 11 lat. Praktycznie diagnozowana byłam przez połowę jego życia, bo bardzo długo diagnozowałam się, dopóki została postawiona diagnoza słuszna. I on do tej pory mówi: mamo, ale kiedy ja wreszcie się z tobą pobawię tak, jak bawiłaś się z Kubą, ze starszym bratem? Kiedy? Nie wiem kiedy. Przede wszystkim z uwagi na te niespecyficzne dolegliwości, o których mówiliśmy. Część pacjentów szuka pomocy nie tylko u lekarzy rodzinnych, ale wielu specjalistów i przyczyną diagnostyki może być na przykład ogólne osłabienie. Coraz częściej się mówi, że zespół Chiari może objawiać się trudnymi do wyjaśnienia dolegliwościami jak ogólne osłabienie, zmęczenie, drętwienia kończyn, czy nawet takie subiektywne osłabienie którejś z kończyn, które nie jest do potwierdzenia w badaniu neurologicznym. Czyli nawet jak neurolog bada, nie stwierdza w badaniu neurologicznym odchyleń, a pacjent mówi, że na przykład mam słabszą rękę, ona nie jest tak sprawna jak kiedyś. I to są subtelne rzeczy, które bardzo utrudniają i skierowanie na właściwe tory i potem nawet rozpoznanie. Część pacjentów, którzy krążą po lekarzach z powodu swoich dolegliwości, jest podejrzewana o problemy psychiczne, ponieważ nie udaje się zdiagnozować w prosty sposób przyczyny tych dolegliwości, a z drugiej strony te dolegliwości są za małe, żeby robić już tą diagnostykę obrazową. W związku z tym takie scenariusze są mi znane też. Ból jest przede wszystkim kręgosłupem. I to jest ból, który potrafi złapać w każdej sekundzie, rzucić mnie na kolana, dosłownie na kolana. Wrażenie, jakby ci ktoś chciał pompować rdzeń. Mój ulubiony rodzaj bólu, bo wtedy nie wiem, gdzie mam się schować. Ja mam ból cały czas. Nawet teraz siedząc tutaj, tak, to nie bardzo wiem, jak się przekręcić, żeby było dobrze, ale nie ma takiej pozycji, która mnie ulży. I ból mam, odkąd wstanę, dużo powiedziane, odkąd się zczołgam z łóżka do kolejnego dnia, do kolejnego ranka. To jest choroba, która dotyczy całych rodzin. Jeżeli choruje, nie wiem, matka, ojciec czy dziecko, tam potrzebna jest non-stop rehabilitacja, tam potrzebne są środki przeciwbólowe, tam być może jest potrzebna operacja. Jedna, druga, bo ja mówię, są osoby z zespołem Chiari, osoby z samą jamistością, osoby z jamistością i zespołem Chiari, ale te osoby po prostu potrzebują pomocy. Czy są myśli samobójcze? Są. Oczywiście, że są. Bo te myśli samobójcze wynikają z tego, że czujemy się już, przynajmniej ja mogę mówić o sobie, czułam się niepotrzebna. Już czułam, że już nic nie mogę dać rodzinie, bo skoro mnie cały czas boli, skoro cały czas źle się czuję, nie jestem w stanie nawet ugotować obiadu, posprzątać domu, więc po co ja jestem? Żeby leżeć w łóżku? Żeby tak się czuć? Nie jestem w stanie zająć się moją rodziną. I wtedy przychodzą te myśli samobójcze, oczywiście. I tu jest właśnie najważniejsze wsparcie. Myślę, że bez poprawy ci ludzie widzą tylko taką drogę. Widzą tylko drogę w samobójstwie. Myślę, żeby przestać czuć ból, to przede wszystkim. I żeby przestać czuć ból też psychiczny. I czuję bezradność, bo nikt mi nie pomoże. Tego się w żaden sposób nie da wyleczyć. Nakładają się jeszcze inne rzeczy, które dochodzą z czasem. Ten ból jest jeszcze większy. Ten ból zabiera czucie w nogach, w rękach i człowiek tak naprawdę czuje się w połowie już rośliną i się zastanawia, jak będzie,
jak rzeczywiście tą rośliną zostanie. Oczywiście wszystko też zależy, na którym poziomie jamistość rdzenia kręgowego, o której mówimy. Ta syringomieliia występuje, tak? U mnie występuje w najgorszym miejscu, bo na poziomie C4, C3, C5, czyli zabiera mi i górę, i dół. I to cały czas się zastanawiam, kiedy ja się położę, już nie wstanę. To nie jest łatwe. Niewiedza lekarzy na temat Chiari myślę, że jest spowodowana rzadkością tej choroby, ponieważ nie ma badań specjalistycznych, nie ma klinicznych badań o tej chorobie, więc ich wiedza ogólna, nawet już nie neurochirurgów, ale neurologów czy lekarzy rodzinnych, jest znikoma. Można powiedzieć tak. Jeden się specjalizuje w guzach, drugi się specjalizuje w jamistości. O ile guzy generalnie, czy tam choroby nowotworowe są jakoś tam zamknięte w jakichś ramach i tak dalej, to jest problem w ramach jamistości, bo jest brak wiedzy, brak lekarzy, brak ośrodków, brak polskich publikacji na ten temat. To są choroby rzadkie i jeżeli chodzi o jamistość rdzenia, jest chorobą bardzo rzadką. Nawet nie ma dobrych prac epidemiologicznych, ale z literatury wynika, że prawdopodobna częstość występowania jamistości rdzenia jest około 8,5 na 100 tysięcy ludzi. W związku z tym jest to bardzo rzadkie schorzenie. Trochę inaczej jest z zespołem Chiari, dlatego że jeśli mówimy o tak zwanej ektopii migdałków mózgu, czyli sytuacji, gdzie migdałki mózgu schodzą do kanału kręgowego o kilka milimetrów, to według niektórych badań nawet 2-3% społeczeństwa ma taką, jak to teraz się zaczyna mówić, już nie malformację, tylko anomalię, że jest to dość często spotykane w społeczeństwie i to jest, można powiedzieć, osobny problem w stosunku do tak zwanego objawowego zespołu Chiari. I zespół Chiari, któremu towarzyszą objawy kliniczne, jest też bardzo rzadki. Można powiedzieć 2-3 razy częstszy niż sama jamistość rdzenia. Mówi się o tym, że prawdopodobnie to jest występowanie gdzieś od 10 do 30 przypadków na 100 tysięcy w społeczeństwie. W przypadku chorych na Chiari lub zespół Chiari lub jamistość rdzenia kręgowego musimy szukać sami. Do tego tych informacji nie ma za dużo. Większość jest też anglojęzyczna, co też jest przeszkodą, tak? Dla niektórych ludzi. Nie jest to też łatwe, ponieważ są to publikacje medyczne, więc ten nawet język angielski jest inny, jest medyczny, więc trzeba przejść długą drogę, zapoznać się bardzo dobrze z wujkiem Google i tłumaczem. I jest szansa na uzyskanie jakiejś informacji. Przynajmniej była szansa mała, teraz już jest większa. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wypracowaliśmy sobie jakąś tam ścieżkę odwiedzania lekarzy. Czyli wymieniamy się, że ten lekarz ma pojęcie o chorobie, ten niekoniecznie ją ma. Często są to też wizyty prywatne, oddalone od naszego miejsca zamieszkania o bardzo, bardzo dużą ilość kilometrów i wiadomo, że to wszystko pochłania pieniądze. To jest pierwsza rzecz, czas i nasze siły. I niestety nikt tego nie rozumie, tak? Nie rozumie tego ani ZUS, ani Ośrodek Pomocy Społecznej. Oni nie widzą w tym żadnego problemu. Tak samo jest z przyznawaniem renty, tak samo jest z przyznawaniem stopnia niepełnosprawności. Ja obecnie nie pracuję, nie byłam w stanie wrócić do pracy. Nie mogę jeszcze wrócić do pracy, chociaż jestem rok po operacji. I to jest bardzo trudne. Pracować się nie da, bo mając taki ból, człowiek jest rozdrażniony, rozkojarzony, próbuje sobie jakoś poradzić, ale to nie jest takie proste. To tak jak przy bólu głowy czy zęba, tak? Przeciętny człowiek już jest zdenerwowany, tak? To co my mamy powiedzieć, mając ból 24 godziny na dobę, tak naprawdę najważniejszej części w naszym organizmie, tak? Bo kręgosłup trzyma cały organizm. I żebym ja mogła pracować, to musiałabym mieć chyba wymieniony cały kręgosłup. Tak, nie ma pieniędzy. Renta? W Polsce myślę, mi jest łatwiej. Ja jestem teraz obecnie na rencie socjalnej, bardzo niskiej tam, ale jednak daje to
pewien spokój ducha, tak? Nie ma możliwości dobrej diagnozy, a samo napisanie w dokumentach, że to jest zespół Chiari, czy to jest jamistość rdzenia, lekarzom z Komisji Zdrowia o stopniu niepełnosprawności na przykład, często nie mówi nic. Jest gorzej chyba jeszcze z ZUS-em, który w swoich przekonaniach potrafi nam dać na komisję nie ortopedę, nie chirurga ortopedę, nie neurologa czy lekarza, który specjalizuje się w neurochirurgii, żeby miał jakiekolwiek pojęcie o chorobie, tylko dostajemy lekarza wewnętrznego, psychologa. Ja tak miałam. I no co taki lekarz może powiedzieć? I często wniosek o rentę jest po prostu odmowny, tak? Czasami jest to renta częściowa, w dodatku do tego teraz są renty czasowe, a wiadomo, że my nie wyzdrowiejemy nigdy i najczęściej odwołujemy się do sądów. Część pacjentów, mimo leczenia operacyjnego, zgłasza szereg różnych dolegliwości, których nie da już się wyeliminować kolejnymi operacjami. To, co jest głównym celem leczenia operacyjnego, to przede wszystkim zatrzymać postęp choroby. To, co podkreślamy praktycznie w każdym przypadku, każdemu pacjentowi przed operacją. Chodzi o to, żeby pacjent był sprawny na tyle, ile może być sprawny za 5 czy 10 lat, żeby nie doszło do paraliżu rąk i nóg, mówiąc kolokwialnie. Szukałam jakichś najbardziej optymalnych, że może taka metoda, inna metoda. Przeszłam 3 termolezje, przeszłam neurostymulację rdzenia kręgowego, którą mi robili Niemcy w Polsce. Przeszłam oczywiście metody niekonwencjonalne, czyli akupunkturę. Oczywiście paliłam marihuanę, bo wiedziałam, ale znowu marihuana, kraj, bo u nas jest teoretycznie dozwolona, ale praktycznie to był jeden rodzaj w ramach dostępu. Ale są kraje typu, nie wiem, Czechy, Włochy i tak dalej, gdzie jest to ogólnie dostępne, jest to stosowane. Te zabiegi w części pomagają, tak jak termolezja, jak akupunktura, natomiast to nie są zabiegi, które mogą nam ten ból zabrać całkowicie. Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ma wieloletnią tradycję w leczeniu tej choroby. Dość powiedzieć, że poprzedni kierownik, profesor Biziński, rozwijał metody leczenia tej choroby w kraju. Był inicjatorem, pionierem kilku operacji w skali Polski, kilku typów operacji. Obecnie od 20 lat, kiedy kierownikiem jest profesor Marchel, kontynuujemy rozwój badań i technik leczenia tych schorzeń. Stąd wielu pacjentów z całej Polski trafia właśnie do nas na leczenie i powstała właśnie grupa chorych, którzy starają się sobie nawzajem pomóc. Poprosiła nas o wsparcie, o pewną bazę wiedzy, taką, która mogłaby służyć im i ich opiekunom w normalnym życiu. Stąd można powiedzieć, że ta inicjatywa nie wypływa z zewnątrz, tylko ze słusznej idei pacjentów, grup pacjentów z tymi schorzeniami. Uniwersytet Medyczny założył Chiari.pl, to jest grupa pod patronatem szpitala. To jest takie bardzo, bardzo duże wsparcie. Mam przyjemność być administratorem. Pierwszy artykuł powstał na przełomie czerwca i lipca. To pierwszy artykuł, który daliśmy na stronę Chiari.pl. Tak, założyliśmy Chiari.pl wraz z pacjentami. Pacjenci aktywnie współpracują z nami, z administratorami strony, piszą własne teksty, dzielą się własnymi doświadczeniami, własnymi problemami, więc mamy bardzo dobry kontakt z naszymi pacjentami.
Zespół Chiari i jamistość rdzenia należą do chorób rzadkich i właściwie my nie wiemy, ilu takich chorych jest w Polsce. Wobec tego konieczne byłoby utworzenie rejestru dla tej właśnie określonej grupy pacjentów. Nieco ponad 2 lata temu w sierpniu założyłam grupę. Grupa miała na celu jedną rzecz, żebyśmy nie byli sami w chorobie, w tej bezsilności, bezradności. W tej chwili mamy około 600 osób na grupie. Zebraliśmy się, żeby się wesprzeć. To grupa nie ma na celu medycznego informowania czy jakieś, nie wiem, diagnozowania, absolutnie. Chodzi nam o wsparcie, o jakieś, o wymianę doświadczeń, tak? W grupie znajdują się chorzy, czyli pacjenci. W grupie znajdują się osoby wspierające, czyli rodziny, przyjaciele. Znajdują się rodzice chorych dzieci. W grupie też znajdują się lekarze. Pierwszy post osoby, która wchodzi na grupę, wygląda identycznie, czyli dowiedziałam się przypadkiem, że jestem chora. Mam zespół Chiari lub mamy jamistość lub obie choroby, tak? Co ja mam teraz robić? Jak z tym żyć? Do informacji, do których dotarłam, przeraziły mnie. Te informacje mnie przeraziły. Ludzie się boją bardzo. Myślą, że to już jest koniec świata. Bo taki jest opis tych chorób, opis, który jest dostępny. Przeraża, faktycznie przeraża. Ludzie wylewają z siebie zagubienie, frustrację, depresję, brak wiary, że ktoś im pomoże. Trzeba znaleźć bardzo bliskiego człowieka, tego się trzymać, tego wsparcia i walczyć o siebie. Nie możemy walczyć o zrozumienie wszystkich ludzi, to jest bez sensu. Najwięcej siły dają dzieci, tak, do walki, zdecydowanie. One są taką podporą i one są takim mechanizmem, który pcha człowieka. Ja mam to szczęście, że mam bardzo dobrego męża. Ja myślę, że to jest takie moje szczęście w tym wszystkim największe. I on mnie wspiera. On mnie wspierał w momencie, kiedy szukałam, co ze mną się dzieje. Szukałam tej informacji, szukałam lekarza. On mnie wspierał, kiedy było bardzo źle. To nie jest żadna dzielność, tylko to jest chęć przetrwania, dania sobie szansy jeszcze na normalne, w miarę normalne życie i nie rezygnowanie z siebie przede wszystkim. Moim marzeniem jest to, żeby wiedza fachowa, którą neurochirurdzy polscy posiadają, żeby spotkała się z potrzebami pacjentów. By nie było tak, że pacjent, który dowiaduje się o tym, że ma rzadką chorobę i z bardzo szerokim spektrum możliwych objawów jest zlękniony, musi szukać pomocy za granicą, często w oparciu o niesprawdzone terapie, nieudowodnione sposoby leczenia. Ja mówię, ja jestem, wyrazy wdzięczności kieruję cały czas do Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Tak naprawdę za ich serce, bo oni wcale tego nie musieli robić. Ale może trafiłam na dobrych ludzi. I mam taką nadzieję, że wspólnie może kiedyś uda nam się zrobić znacznie więcej dla tych chorych. Bo to, że ktoś jest chory, nie oznacza, że ma rzadką chorobą i jest nas niedużo, nie oznacza, że nie mamy prawa żyć.